Witamy po raz 33. Tym razem zapraszamy Was do Hiszpanii, Dokładnie do stolicy Katalonii. czyli do Barcelony. Miłego oglądania. A jak Wam się spodoba, nie zapominajcie o lajkach i subach. Z lotniska El Prat do miasta dojechaliśmy linią metra L9. Z terminalu 2 natomiast dodatkowo odjedziecie pociągami regionalnymi. Dostępne są także autobusy. Linia L9 pozwala na szereg przesiadek na inne linie metra. Pamiętajcie, by zakupić bilet lotniskowy. Itlet Aeroport. W drodze powrotnej na lotnisko także musicie go zakupić. Arena, którą widzicie, pełniła kiedyś funkcję areny do walki byków. Dziś to miejsce to jedno z ładniejszych centrów handlowo-rozrywkowych. Znajdują się tutaj multikino, muzeum rocka, restauracje, sklepy. Pod nią znajduje się 5-poziomowy parking podziemny. Na dachu natomiast taras widokowy. Sam Plac Hiszpański to ważny węzeł komunikacyjny miasta. Pod nami znajdują się tunele, którymi dostaniecie się zarówno do metra, jak i na podziemną stację kolejową. W naszym kolejnym filmie mamy zamiar skorzystać z kolei z tego dworca. Dwie ceglane wieże, zwane Torres Venecianas, zbudowano na wzór dzwonicy Świętego Marka w Wenecji. Są one wysokie na 47 metrów. Idąc w kierunku Pałacu Narodowego, siedziby Muzeum Narodowego, mijamy słynne magiczne fontanny, z których znana jest Barcelona. La Font Mágica to kompleks fontan przyciągający tłumy podczas spektaklu wody, światła i dźwięku. Harmonogramu wodnego show musicie szukać w internecie. Jest on obecnie mocno ograniczony, ponoć z powodu oszczędności wody. Kiedy rezerwowaliśmy pobyt w Barcelonie, nawet nam nie przeszło przez myśl, że na przełomie kwietnia i maja będą tak wielkie ulewy. To troszkę pokrzyżowało nam plany pobytu na wzgórzu Montjuïc. Przejazd kolejką nie dostarczył nam oczekiwanych widoków na panoramę miasta. Zrezygnowaliśmy także z dłuższego spaceru po wzgórzu. Znajduje się tam choćby stadion, a właśnie w dniu naszego pobytu odbywał się tam ważny mecz Ligi Hiszpańskiej. Ale o tym za kilka chwil. Tego dnia dwukrotnie wracaliśmy do hotelu, by się osuszyć. Na szczęście nasz hotel zlokalizowany był w pobliżu. Twierdza na szczycie wzgórza nie jest może zbyt okazałym miejscem i jest za to ważnym i niestety nielubianym symbolem dla Katalonii. To tutaj dokonano egzekucji katalońskiego prezydenta Lluïsa Companisa pod rządami Franco. Wstęp do twierdzy jest płatny. My bardziej nastawialiśmy się jednak na widoki panoramy miasta, ale jak widzicie za wiele radości z tego nie mieliśmy. Wracamy kolejką funicular. Obowiązują te same bilety, co w metrze. Dotrzecie nią do linii metra L3, dokładnie do stacji Paralel. Dla nas wręcz idealna stacja. Tuż obok był nasz hotel. Suszymy się, kawka na ogrzanie i wracamy do naszej ulubionej linii metra L3. Tym razem docieramy do stacji Maria Cristina. Tutaj głos oddam Łukaszowi. No, Camp Nou, wiadomo. Jest w remoncie. To nasza druga wizyta w Barcelonie. Poprzednio byliśmy tutaj 9 lat wcześniej. Akurat odbywał się mecz i nie można było zwiedzać stadionu. Jest takie powiedzenie, do 3 razy sztuka. Tego dnia odbywał się ważny mecz na stadionie na wzgórzu Montjuïc, gdzie FC Barcelona grała z Walencją. W strugach deszczu przegrywała 1-2.
Wtedy do akcji wkroczył sam Robert Lewandowski. Wygórował wynik do wygranej Barcelony 4-2 i strzelił hat-tricka. Następnego dnia był na pierwszych stronach gazet. A w tym miejscu serce naprawdę bije mocniej. Nawet ja się wzruszyłem, choć nie jestem fanem piłki nożnej. No to jeszcze pamiątkowa moneta, wizyta w sklepie Barsy i czas na kolejne atrakcje miasta. Jak widzicie, to nasz pierwszy dzień w Barcelonie nie należy do słonecznych. Na szczęście udało nam się dwie atrakcje zobaczyć, nie? No a teraz jesteśmy głodni i chcemy sobie gdzieś znaleźć coś do jedzenia. Miejmy nadzieję, że jutro będzie lepsza pogoda.
pora do hotelu, bo chyba robię za piorunochron, nie? Zanim cię coś strzeli, to ja bym coś zjadł. To chodź. Dotarliśmy teraz na La Ramble, najsłynniejszą ulicę w mieście. I chyba tutaj coś zjemy. A w oczekiwaniu na jedzonko, kufel czerwonej sangry. Pamiętasz kufel piwa w Wenecji do obiadu? Pamiętam. Teraz mam powtórkę, tylko ze sangria. Ciekawe, czy tyle samo będzie kosztował. Mówiliśmy, że coś zjemy, no to jemy. Czas na coś hiszpańskiego, skoro tu już jesteśmy. Na paellę zdecydowaliśmy się w wersji z kurczakiem. Wyciśniemy sobie jeszcze cytrynkę. W końcu po coś ona tu jest. O. Dobra. No. Dokładnie. Słynny targ La Boqueria przy La Rambla istnieje od 1217 roku. Uwierzycie w to? Początkowo nosił inne nazwy. Obecnie to jeden z największych tego typu targów w Barcelonie, no i obowiązkowa pozycja turystyczna. Jeszcze wieczorny spacerek na La Rambla i czas uciekać do hotelu. Warto dodać, że czuliśmy się bardzo bezpiecznie podczas nocnego spaceru po Barcelonie, choć nie sposób uniknąć osób, które oferowały nam mocniejsze atrakcje o charakterze nocno-rozrywkowym. Dzisiaj pogoda jest trochę lepsza. Idziemy śladami Gaudiego dzisiaj. A na początek chyba nie trzeba przedstawiać. Fasada Narodzenia Pańskiego, którą właśnie widzicie, oraz krypta Bazyliki, jej ze względu zakazu filmowania w filmie nie pokażemy, wpisane są na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obiektów wpisanych na listę UNESCO w Barcelonie znajdziecie aż 9, z czego aż 7 to dzieła samego Gaudiego. Póki co Sagrada Familia jako całość jeszcze na taką listę wpisana nie jest. Wewnątrz bazyliki jesteśmy już drugi raz w życiu i jeżeli tylko wrócimy do Barcelony, wrócimy także tutaj. Dlaczego? Ponieważ za każdym razem odkrywamy coś nowego, tym bardziej, że świątynia wciąż jest w budowie. Spacerujemy dalej. Czy Randol z Jezusem? Fasada Chwały, najnowsza z 3 fasad. Fasada Pasji. Odwiedzając Sagradę Familię, koniecznie musicie wjechać na którąś z jej wież. Wież jest 18. Wjazd możliwy jest na 2 z nich. My wybraliśmy wjazd na wieżę u Fasady Narodzenia, Nativity Tower.
skąd podziwialiśmy detale innych wież oraz widoki na panoramę u Barcelony. Wjazd odbył się windą. Schodziliśmy natomiast takimi oto schodami, zatrzymując się co jakiś czas przy oknach wież, z których widok dostarczał nam co rusz nowych doznań. Nie opuszczajcie terenu placu Bazyliki zbyt szybko. Koniecznie zajrzyjcie do jej muzeum. Zobaczcie z bliska m.in. repliki 4 wież ewangelistów, czy poznajcie historię kolejnych etapów budowy Sagrady Familii. Dzieła tego oto człowieka, Antoniego Gaudiego. A pod spodem tej flagi? Czy trzeba tłumaczyć? Andaluzyjska zupa w Katalonii. Gazpacho. Fajnie chłodna zupka. Ogólnie to jest nazwa od andaluzyjskich rolników, a więc zupka wieśniaków i biedaków. Po tortilli i gazpacho czas wrócić na szlak naszego twórcy. Stworzenie Casamila miało być rzekomym pragnieniem Gaudiego, aby urozmaicić architekturę w mieście. Ozdobą główną jest fasada ukazująca ptaki gotowe do odlotu. Wnętrze to szczególna dbałość o szczegóły. Na dachu natomiast stworzone zostały kominy kształtem przypominające dym. Przemierzając dalej pasażem Garcia, docieramy do Casa Batlló. To bogato rzeźbiony budynek, a na jego fasadę składają się liczne elementy z motywami zwierzęcymi. To także kolejny budynek wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Docieramy do placu Katalońskiego. Tutaj mały reset, kawa i chwila kontaktu z miejscowym ptactwem. One się leją. Przy Placu Katalońskim znajdują się m.in. słynny Pałac Muzyki, ważne instytucje, eleganckie sklepy czy jedyna pozostała historyczna restauracja Café Zurich. Znana z tego,
że brat belgijskiej królowej Fabioli pracował w niej jako pianista. To właśnie w niej zatrzymaliśmy się na filiżankę kawy. Znów zanurzamy się w tunele metra, wysiadamy na stacji Lespes. Stąd mamy około 1 km spaceru i docieramy do słynnego parku Gaudiego. Czas w Barcelonie ucieka szybko. Planując wizytę po mieście, pomyślcie wcześniej o rezerwacjach biletów wstępu. My skorzystaliśmy ze strony Get Your Guide. Wszystkie bilety bezpiecznie czekały na nas w aplikacji w naszych telefonach. Jeżeli planujecie częste jazdy komunikacją miejską, warto pomyśleć także o biletach wielokrotnego przejazdu. Zaoszczędzicie pieniądze czy nawet czas podczas zakupów biletów w automatach. Park Gaudiego oferuje wstęp zarówno darmowy, jak i część płatną. Jest on nieco oddalony od głównych atrakcji, a więc pamiętajcie, stacja metra Lespes to najlepsze wyjście. No chyba, że przyjedziecie samochodem, ale wycieczka samochodem po Barcelonie to raczej nie jest mądry pomysł. Czas się nieco odciąć od zgiełku miasta. 17 hektarów parku Ciutadella to idealne miejsce, by się zresetować, pospacerować i przy okazji docenić zielone tereny miasta. Znajdziecie tutaj miejskie zoo, pałac parlamentu Katalonii i szereg jezior zaprojektowanych przez Josefa Fontse z prawdopodobnym wkładem Antoniego Gaudiego. Do wejścia do parku prowadzi uroczy deptak z ługiem triumfalnym, gdzie także warto się przespacerować, by poczuć prawdziwy kataloński klimat. Siempre volverá. To jest na hiszpańskie piwo Estrella. Duże, ale dobre. To by było na tyle. Siedzimy sobie tutaj, bo oddychamy morskim powietrzem. Jak dobrze pójdzie, to w następnym odcinku również spotykamy się w Hiszpanii. Pod warunkiem, że pogoda niczego nam nie zepsuje. Na razie fajnie wyszło słońce, mamy fajny zachód słońca. A jeśli macie ochotę, to zapraszamy na nasz archiwalny odcinek numer 4. Również byliśmy już w Hiszpanii. Odwiedzamy krainę Basków, Bilbao, San Sebastian. Po drodze jedziemy przez Lizbonę i plażę Algarve. I lądujemy na prowincji Andaluzji. Ale nie zapominajcie o subach.
Nie zapominajcie też o tym, że na naszym Facebooku i Instagramie zawsze dzielimy się z Wami fotografiami z naszych wycieczek. Wasze lajki i komentarze zawsze są tam mile widziane. Miejsc godnych zobaczenia jest w Barcelonie znacznie więcej. W naszym filmie w każdym z nich nie będziemy. Koniecznie zajrzyjcie przewodnikiem, wybierając się tutaj. Być może kiedyś tu wrócimy i być może znów kiedyś powstanie film o Barcelonie. Na Camp Nou wrócimy. No raczej koniecznie. Na pewno. A już teraz zapraszamy na nasz kolejny odcinek. Z Barcelony jedziemy do Montserrat. Do następnego. Janek. Łukasz. Adios.